Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Nikaragui. Marika Szczęściara znowu znalazła pieniądz. Wczoraj 4 razy, dzisiaj wyszliśmy. A, nie my, nie Niemcy, kolego. Po niemiecku do nas. Dzisiaj mamy wolny dzień, jest niedziela. Idziemy na jakieś zakupy i za pół godziny odpalamy niedzielnego live'a z wami. To już będzie po live, jak będzie ten film, wiadomo. Filmy idą z lekkim opóźnieniem, ale dzisiaj jest ciepło, relaxing. Dzisiaj nic nie robimy, po live'ie jakiś obiadzik i lecimy na basen. Tak? Może nad jezioro? Albo nad jezioro. Ja mam ochotę wskoczyć do basenu, bo mamy basen w naszym hostelu. Ale jeszcze co nam się wydarzyło z naszym pokojem, ale to opowiemy wam później, jak będziemy się wprowadzać. Moi drodzy, przeprowadziliśmy się już do nowego pokoju. 219 to był nasz pokój hostelowy, a my jesteśmy naprzeciwko. Dosłownie. I mamy coś takiego. Przez to, że nam zrobili upgrade, powinniśmy spać w ogóle w 4-osobowym, a teraz śpimy w czymś takim za 70 zł za noc. Co jest niemożliwe, żeby coś takiego dostać, więc przez to, że nam... Tak, z klimatyzacją. Z klimatyzacją. Znaczy wszędzie normalnie na przykład pokój za 80 zł plus $10, czyli 40 zł, to jest, musicie dopłacić wszędzie za klimatyzację. 120 to jest takie minimum naprawdę za noc, a 70 z klimatyzacją to był jakiś błąd cenowy chyba na stronie. Tak. Do tego mamy łazienkę, co też nie jest normalnością tutaj, to jestem ja. Zobaczcie, tu jest prysznic. Piękna sprawa, kibelek zamknięty na szczęście. Za 70 zł, moja droga, no to ładnie trafiłaś. Skąd coś się udało dobrego? Mari, jeszcze się dowiedziałem, że mamy pokój z widokiem pięknym. Tak? A gdzie? Bo tutaj jest łóżka. No nie, to nie ten widok. Tam? Ja wam pokażę, jaki mamy piękny widok. Zobaczcie. Jest kibel, jest zamknięty. Mamy pokój z widokiem na katedrę. Moja droga, można się rozkoszować robiąc dwójkę i oglądać katedrę. Chyba nie biorąc prysznic, bo ja tutaj... O, z prysznica, spod prysznica też mamy piękny widok na katedrę. Zobaczcie, jak ona jest piękna. O, tak, patrzcie. To Mari, ale trafiliśmy. Zachwyt tym pokojem nie ma końca. W tamtym pokoju nie było ręczników, trzeba było płacić $1, czyli 4 zł za używanie, a tu mamy jeszcze 2 darmowe ręczniki. Ale numer. Matko boska. A mieliśmy wczoraj, użyliśmy swojego takiego, wiecie, no, tego szybkostrącego, ale no myśleliśmy, żeby wypożyczyć i całe szczęście, że się nie namówiłam. No mamy prywatny pokój, moja droga, z klimatyzacją, więc jakby ręczników nie było, no to... A, jeszcze jedna rzecz. Patrz, jakie są stopnie. 64 Fahrenheita. O no. No jest tak po prostu, mówię 70, mówię, co to za klimatyzacja, chyba popsuta. A później patrzę Fahrenheita. Czyli Ameryka pełną gębą w Nikaragui. Dolary, Fahrenheity. Nawet wodę sprzedają na galony w tych krajach, więc Ameryka bliskość, czuć to. A może paliwo też na... Nie. Paliwo na litry było. Ale sprzedają niektóre rzeczy na galony. Na obiad wpadliśmy jeszcze do tej samej restauracji, w której byliśmy wczoraj. I tak jak wam mówiłem, domowa restauracja, zobaczcie. Tutaj rodzina się bawi, mieszka i można zjeść u nich. Co tu dużo mówić? Podeszwa, sos, fasola, ryż, do tego banan i sałatka. Ja powiem wam dzisiaj, zobaczcie, dostałam 2 kawałki mięsa, takie dosyć spore. No jestem zachwycona. Polecamy naprawdę szczerze tutaj tą restaurację taką lokalną. Warto wspierać lokalne biznesy. Dokładnie. Marika ma dokładnie to samo, tylko że ja mam wołowinę, Marika ma kurczaka. Mariczka jeszcze zdecydowała się na masaż, tylko inny masaż. One second, kolego, poczekaj. Tak. Kolega, właśnie Marika zdecydowała się na masaż w miejscu, gdzie są niewidomi i masują niewidomi. Marika czeka na panią, która ją wymasuje. Wczoraj tu pytaliśmy o takie rzeczy. Pani wczoraj tak się dobrze zareklamowała, w sumie zrobiła mi tutaj takie masaż, żebym miała rozpoznanie, bo prosiłam, jak jest mocny. Ale słuchajcie, w tym pokoju jest tak gorąco i tylko pani teraz otworzyła drzwi i wentylator. Dasz radę, Maria. Gorąco jest tutaj, a w pokoju, który był zamknięty, wyobraźcie sobie. A ile ten masaż kosztuje? $20? $20 za godzinę, czyli... 80 zł. 2 razy drożej niż w Tajlandii. To prawda. Pan teraz prowadzi panią i ponoć dobre masaże robią niewidomi. Zobaczcie, poznałem tutaj lokalnych ludzi z Nikaragui. Dobrze mówią po angielsku, więc zaprosili mnie też tutaj na drineczka, więc... Mombachito. Panowie mówią, że to jest Mombachito, lokalny rum, 28% ma. Viva Nicaragua! Hey, what's your name? What's your name? Marcin. Marcin. Marcin.
O, jeszcze jeden idzie. Także tak się bawimy w Nikaragui. Witajcie telewidzowie z jakże pięknej Granady słonecznej. My mamy śniadanie, a na śniadanie przez to, że mamy kuchnię, gotowaliśmy sobie ziemniaki. Jak już wiecie, my uwielbiamy smażone jaja do tego, więc u nas śniadanie po polsku. To podzielimy się jeszcze z wami naszym śniadaniem od góry. Mamy do tego mizerię, jajeczko, Marika ma ekstra pomidor. No i jemy sobie u nas w hostelu, a taki mamy piękny hostel. Wychodzimy z naszego hostelu i zobaczcie, jaki jest piękny nasz hostel. Jest basen, można pograć w bilarda, tutaj jest miejsce do posiedzenia. Hostel się nazywa Selina Granada. Ten hostel też oferuje jakieś atrakcje dla swoich gości, każdego dnia ma co innego. W tym hostelu jest jeszcze takie miejsce do pracy i Marika się teraz wpisuje na listę, żeby mogła sobie zająć ten pokój tutaj. Jest miejsce? Marika rezerwuje sobie listę od 6 do 12, tak? 13 nawet. Nikt inny w tym hostelu nie pracuje, tylko Marika. Poniedziałek, wtorek, środa. Coraz więcej. Idziemy teraz pozwiedzać Granadę, a Granada to jest kolonialne miasto założone przez Hiszpanów w 1523, więc historię ma sporą, ma też sporo fajnych budynków, ma też sporo fajnych kościołów, które zamierzamy dzisiaj odwiedzić. Jako pierwszą atrakcję obraliśmy sobie kościół, do którego można wejść na tą wieżę, ale widzimy, że są drzwi wszystkie pozamykane. Jest dzisiaj poniedziałek, a poniedziałki czasami są dniami, gdzie nie pracuje się, więc szkoda by było. Zobaczcie, jaki piękny kościół, jak on ładnie wygląda w całości. I Hiszpanie rozpoczęli jego budowę już 11 lat po tym, jak tutaj przyjechali. Kościół mam przed sobą, a weszliśmy do restauracji i zapytaliśmy pani, dlaczego ten kościół jest dzisiaj zamknięty. Pani powiedziała, że o godzinie 2 po południu go otwierają ponownie, bo tam ileś godzin jest przerwy, więc my tutaj wrócimy do niego. W tej restauracji pani robi kawę i też sprzedają kawę już taką, zobaczcie, zmieloną i ona rośnie tutaj niedaleko. 10 km stąd jest wulkan. W takim razie zmiana planów, do tamtego kościoła wrócimy później, a teraz idziemy do następnego kościoła, bo jak podróżujecie albo się interesujecie trochę historią takich miejsc kolonialnych, nawet w Hiszpanii jak będziecie, no to wiecie, że kościół to tutaj jest na każdej dzielnicy, więc wystarczy przejść 200 metrów i zaraz będzie kolejny, więc idziemy zobaczyć ten następny. Idziemy uliczką do kościoła i zobaczcie, w każdej takiej uliczce wychyla nam się wulkan. Widzicie go tam? Widać ten krater na górze. To jest ten drugi kościół, do którego przyszliśmy i ten teren tutaj w koło kojarzy mi się trochę z Grecją. Nie wiem dlaczego, może te kolumny tak trochę wyglądają, choć to hiszpańskie kościoły. Idziemy teraz zobaczyć do środka, do tego kościoła. Też jest pomarańczowo-biały, ale widać tam u góry też jakieś zaniedbania. No to się wybraliśmy. Tutaj też do 12 od 8 i dopiero od 2 do 5, czyli musimy poczekać jeszcze 1,5 godziny. A ja widziałam, że tam chyba można wejść na wieżę. Zaraz zobaczymy. Tak, zaraz. W środku siedzi. Zaraz zobaczymy, czy da się. Tak wygląda ten kościół w środku, ale my jeszcze nie idziemy do niego tutaj, tylko tutaj są drzwi na wieżę. O, same się otwierają. Marika już jest. Idziemy zobaczyć. $1 chcą zobaczyć. To nawet nie piszą w Cordobas, w ich walucie. Tak jak u nas by pisali, że 1 euro wejście za coś tam. A wiecie? Takimi schodkami trzeba wejść na górę. Przyciskać się kilka razy w górę i będziemy na miejscu. Jest jeszcze jakieś okienko. O, trochę wieje z tego okna, bo jest gorąco. Aha, my dopiero jesteśmy. Jesteśmy na czym? Jak to się nazywa? Na tarasie, na ambonie? Ambona może, tak. Czy tam z boku były ambony? Piękny kościół, ładny. W drewnie. Zobaczcie, jaki sufit. I teraz można wejść dalej na górę, ale nikt biletów nie kasuje. Jesteśmy na górze, na wieży. 1, 2, 3, 4 dzwony. Aż mi korci, wiecie co zrobić? Ale nie, bo jeszcze ludzie przyjdą na mszę. Z przodu widać kościół, do którego chcieliśmy iść na samym początku, a za tym kościołem widać katedrę tą biało-pomarańczową. Widzicie ten dach czerwono-biały? No to jest ta katedra. I tak jak wam mówiłem, tam jest kościół i katedra z tamtej strony. Obracamy się w drugą stronę i tam 200-300 metrów dalej znowu kościół, jakiś niebieski. A znowu po lewej stronie ten wulkan, który widzieliśmy, jak szliśmy w tą stronę. My schodzimy z powrotem do kościoła i wygląda na to, że zaoszczędzimy $2 na wejściu. Ludzie w krajach Ameryki Środkowej są bardzo wierzący. No i zauważyliśmy, że nawet te wszystkie figurki Jezusa są bardziej pokazujące cierpienie niż u nas w Europie. Tak mi się przynajmniej wydaje. I to już zwróciliśmy uwagę wcześniej. Jak się dobrze przyjrzycie, to zobaczycie, że Jezus ma dredy, więc trochę nas to zastanawia, bo
jakby nigdzie nie można spotkać takich zdjęć z Jezusem, gdzie są dredy. Na środku, tak jak w każdym kościele, jest ołtarz. Ten też jest piękny. Też ma piękny sufit. Ale z prawej strony jest jeszcze taka mała kapliczka. Mariczka teraz jest w środku. Kilka stoliczków, kilka ławek, przepraszam. I też ładny obraz. Ole. Piękne malowidła. W Granadzie też są popularne przejażdżki na takich bryczkach. I pół godziny kosztuje $10, czyli 40 zł. Nie wiem, jakie są ceny w Krakowie, bo tak nam się to kojarzy z Krakowem. No ale tutaj mówię, za pół godziny 40 zł. Jak będziecie w Granada i nie wytrzymacie 2-3 dni bez siłowni, to mamy coś dla was. Zobaczcie, tak się nazywa siłownia, szukajcie sobie. I co najlepsze, że wejście na cały dzień kosztuje 25 Cordobas, czyli to jest 2,70. Zobaczcie, 2,70 złotówka. 12 za tydzień, mniej więcej, i za pół miesiąca 240, czyli jakieś 25 zł. Jednodniówki się lepiej opłaca, bo przychodzisz 2-3 dni i można sobie ćwiczyć w tygodniu. Nie jest to jakiś wyszukany sprzęt, ale kilka serii da się zrobić. Trafiliśmy na ulicę handlową, gdzie po jednej i po drugiej stronie są bazarki. Niektóre są zamknięte, a zobaczcie, jak ludzie radzą sobie ze słońcem. Kartony porozkładane, bo dzisiaj jest naprawdę mega gorąco. Jest 35 stopni w Granadzie. Na tym markecie są tak wąskie uliczki. Zobaczcie, autobus się ledwo mieści, ale jadą. Kierowca pokazuje, że wszystko ok, że da radę, ale nieźle. Tu też się wsiada i dopiero ten pan kasuje, wchodzi po autobusie i zbiera kasę za bilety. Autobus przejechał dalej, zamknął drzwi, a pan tutaj na ulicy szyje buty, szewc. A raczej je naprawia, bo nie widzę, żeby jakieś nowości wyszywał. Ktoś przyszedł, jakaś pani przyszła z butami. Tutaj pan naprawia buty na ulicy, a z tej strony jest budynek, który wygląda jak fort obronny. W niektórych krajach takie były, tutaj też może do tego służył, a teraz jest zrobiony market w środku. Jestem przy wejściu na ten market, pięknie wygląda ten budynek, widać, że ma swoje lata. Idę do środka na market zobaczyć, bo ja uwielbiam takie miejsca i mam nadzieję, że będzie można coś też spróbować, a nie same ciuchy. Minęliśmy sekcję z ciuchami, a tutaj jest sekcja z mięsem. Patrzcie, tutaj pieczona świnia, jest też świeża. Idziemy zobaczyć dalej. Tutaj znowu świnia. Ja to świnię uwielbiam, jak jest dobrze zrobiona. To tutaj też jest smażona. To chyba skóra. Chicharron? Chicharrone. Chicharrona. Słyszeliście, jak pani mówi? Tutaj kolega głowy obrabia. Bierzemy tą skórkę, bo ja uwielbiam taką. Gracias. Za 6 zł wyjdzie. 60 Cordoba. Taki kawałeczek. Mari? Cały. Dużo. Dobra, jak chrupki. Nie jest taka, że jest za twarda, bo czasami jest tak, że jest za twarda, za bardzo spieczona. Troszeczkę soli bym tylko dodał i rewelacja. Takie przekąski można kupić w Europie, ale w formie chrupek bardziej. Tutaj pani sprzedaje jakieś kiszonki. Zrobiony sos, jakieś kary. Tutaj cebula. Tam znowu jakaś marchewka, cebula, ogórek. Tam to samo z papryczkami. Tutaj papryka i jakaś pasta paprykowa. Bierzemy awokado, bo my uwielbiamy. Jedno awokado u pani, właśnie te dwa bierzemy, kosztuje 10 Cordobas, czyli złoty 10 za jedno awokado. To jest jeszcze dobre, zobaczcie, pani ma tutaj ciasto na tortille, tak jak w Meksyku robią, wiecie, i tutaj pani sprzedaje gotowe, gorące. Oczywiście u nas nie może zabraknąć cebuli, zostajemy tutaj jeszcze 2 dni, bierzemy pół kilo cebuli i Marii jeszcze się czai na pomidory. Marii jak zobaczy desery, to nie może przejść obojętnie koło tego, ja nie powiem, że też nie zjem. Pani sprzedaje za złotówkę takie ciastka. 10 Cordobas. Próba słodkości nikaragujskich, jeszcze ciepłe Marii mówi. Dobre, daj mi Marii spróbować gryzka. Jaki to smak? Miało być ciepło, ale... Ananasem z jedno miało być. Trochę zakalcowate. Bierzemy jeszcze sok za 30 Cordobas, czyli 3,30 ze świeżych limonek, tak mi się wydaje przynajmniej, bo czasami są pomarańcze też takie, ale mi się wydaje, że to są limonki. Pani przelała sok do woreczka, rzuciła teraz lodu, wszystko wymiesza. I jak, Marii? Poprosiłam bez cukru, to jest kwaśne, ale to jednak pomarańcze. Pokręciliśmy się godzinę po markecie, zrobiliśmy lekkie zakupy i ksiądz już nam otworzył kościół, do którego idziemy zaraz na wieżę. Tak wygląda ten kościół w środku. No tamten mi się bardziej podobał, ten jest biały, taki surowy bardziej.
Ale my do kościoła teraz nie idziemy, tylko tu jest wejście na wieżę, bo wieża to jest najlepsza atrakcja tutaj. Znowu nikogo nie ma? Wchodzimy takimi schodami na górę. Ciężko? No, krętę bardzo. Mari, to gdzie ty na wulkany się wybierasz? Nie wiem. Jesteśmy w połowie, teraz takimi normalnymi schodami. Kręcone się kończą. Zmęczona. Tutaj są sznurki, żeby można było dzwonami dzwonić. I tutaj jest napisane, żeby tego nie robić. Weszliśmy już na samą górę i mamy piękny widok na katedrę. Katedrę tą żółto-białą, którą widzicie przede mną. Z drugiej strony widać, jak ten kościół wygląda od góry. Tutaj też jest figurka Matki Boskiej. Tak wygląda jego dach. Kopuły, dwie. Tu jest jedna, tu jest druga. Surowy. Na dachu wygląda surowo. Napstrykaliśmy zdjęć, teraz schodzimy już. Kręcone schody i tam jeszcze trzeba wejść w dół. Po drodze jeszcze bierzemy taką lokalną przekąskę. Tortilla z serem. Zobaczcie, ten ser wypływa. Pani później nałoży kurczaka tutaj, którego grilluje obok. I do tego będzie taka sałatka. Pani już tutaj nam nakłada. Nie żałowała, 2 placki dała. Gracias. Jak ładnie jeszcze zawinęła w liścia. A, i pikante. Trochę pikante damy. Un poquito. O, jak pięknie to teraz wygląda. Gracias. Marcin się zajada tutaj smakołykami od pani. Wycieka sałata, sos już tam poleciał. Dziurawego banana, czy co to jest? Tam liścia dostaliśmy. I jak? Bardzo dobre. Pani mówiła kurczak, kurczak. Się okazało, że to wieprzowina. A jeszcze 3 razy dopytywałam, bo mi to nie wyglądało na kurczaka, ale pani już ma zaparty, że kurczak. No i 60 Cordobas, coś takiego, 6,60. Mari, to masz szczęścia, kolejny pieniążek. 6. czy 7. już Nikaragui. Oj, przestałam liczyć. Więcej niż dni. No. Idziemy teraz do naszego hostelu, bo mamy już tutaj 2 nocki zaliczone, a jeszcze nie korzystaliśmy z basenu, więc czas się schłodzić. Jest tutaj 35 stopni. Schłodzimy się, posiedzimy trochę i wyskoczymy później jeszcze na miasto. Naprzeciwko naszego hotelu są te bryczki, o których wam dzisiaj mówiliśmy, ile to kosztuje. Więc je złapiecie tutaj na głównym placu koło tej katedry, którą tam widzicie z tyłu. Idziemy, zakładamy krótkie gacie, które będą pasowały na basen i wskakujemy do wody. W takim razie czas na relaksik teraz. Mari wchodzi, a ja zaraz za nią. Mari mówi, że zimna woda. Popływaliśmy sobie w basenie, zrelaksowaliśmy się. Teraz idziemy się przebrać i idziemy jeszcze z przodu posiedzimy, bo tam fajne takie miejsca do posiedzenia. Mamy ładną kuchnię. Marcin robi właśnie kawkę, herbatkę. Z Kostaryki już. Tak, kawka z Kostaryki. Marcin przy okazji zaraz będzie sklejał filmy. Ja zrobiłam popcorn. Wzięłam się za wycinanie naszych nalepek, ale zaczęłam, jedną wycięłam, znaczy 2 i nożyczki zniknęły. Jak wyciągałam popcorn, nagle ich nie ma. Ktoś zabrał. No chyba ktoś zabrał, tylko właśnie nie wiem kto. Wczoraj nam dziewczyna mówiła, żebyśmy uważali, co trzymamy, bo też trzymamy swoje jedzenie tam w tamtych skrzynkach, co widzicie na dole. Tak, tam. I powiedziała, uważajcie, bo kradną, bo jej ukradli jakieś tam produkty. I Marice też. Marika miała napój w lodówce, no to też zniknął. Także ktoś przychodzi tutaj na bombie, o, picie. Lepiej mieć produkty przy sobie w pokoju, pod łóżkiem, nie wiem, w szafce, niż w takiej kuchni. Siedzimy u nas na tarasie w hostelu i pracownicy wychodzą, kończą swoje zmiany i muszą pokazywać plecak temu ochroniarzowi, który tu stoi. Więc ich sprawdzają. Wcześniej dziewczynę widzieliśmy, też jej zaglądał do plecaka. Mari dojada jeszcze przekąskę w formie pomidora, zjadła 2 i zapisała nas dzisiaj na salsę. Dzisiaj mamy darmowe zajęcia salsy na dole za 5 minut. Cieszysz się? Nie. Idę tam tylko dla ciebie, Marika. Jakie to miłe. Wystawili nas dzisiaj ze salsą, powiedzieli, że nauczyciel nie dojechał i pani powiedziała na recepcji, że o 7:30 dojedzie, więc czekamy na niego. Wystawiono nas trochę z tą salsą, przyszliśmy już teraz do kuchni gotować sobie kolację. Będzie dzisiaj grany makaron z jajkiem na szybkości, do tego będzie podsmażona cebulka, także takie domowe jedzenie, trochę studenckie. My zaczęliśmy gotować, a oni zaczęli grać salsę, więc ja dokończę gotowanie, bo ja lubię. Mari lubi tańczyć, więc Mari pójdzie jeszcze na pół godziny potańczyć. Zobaczę, co tam Tak. mają. No. Powodzenia! Dzięki. Wstawiłem makaron, idę zobaczyć, jak Marika sobie radzi, słychać zresztą salsę w głośnikach. Marika radzi sobie najlepiej. Królowa parkietu wróciła, jak było. Przez tyle czasu nie piłaś wody. O, fajnie było wrócić, ale no mała grupa, nie było z kim tańczyć i szkoda, że ciebie nie było, bo z tym chłopakiem tak średnio.
dziewczyny A z tańczyły... ze mną jeszcze gorzej by ci poszło. Nie, tam. Jeszcze dwie dziewczyny tańczyły ze sobą, to też tak... No było okej, po prostu partnerów brakowało. No i pani była tak, że trochę szybko wszystko tłumaczyła, więc myślę, że nawet mi niektóre kroki było, mimo że ja były podstawy, to ciężko mi było załapać, co ona tam teraz robi w jednym kroku. Także tak, trochę pomieszała, trochę i później tańczyła z jedną dziewczyną prawie cały czas z Zurychu. No i bo ona cały czas są tam, że jeszcze jedną to tańczy ze mną. Więc tak, więcej tańczyły we dwoje niż my potańczyliśmy w grupie. Tak powinien wyglądać smażony makaron, zobaczcie. Widocznie przysmażony makaron, taki jest najlepszy. Do tego będzie ketchup, herbata, Marika ma jeszcze pomidory, smacznego. Smacznego. Pokaż Mari, twoje ładnie wygląda, bo pomidory, no i ketchupu sporo.